Na pewno kojarzycie odcinek z Muchą w Breaking Bad. Także w tym odcinku też się nic nie wydarzy, z tym, że nie będzie trwało to 45 minut, tylko 3 minuty. Dzisiaj opowiemy sobie o czaszach, czyli o pierwszej rzeczy, której się pozbywamy po wyjęciu lampy z kartonu. Już częściej zostawiamy te woreczki, które zbierają wilgoć, niż czasze, bo czasze nie dają nam miękkiego światła. Ale czasze jednak czasem potrafią się, to niezłe wyzwanie językowe, czasze czasem... ale jednak przydają się do tego, żeby kontrolować twarde światło, które wychodzi nam prosto z lampy. Oczywiście taka czasza nie jest jakoś turbo użyteczna sama w sobie, ale do takiej czaszy możemy sobie dodać kilka akcesoriów, dzięki którym będziemy mogli lepiej kontrolować to światło. Pierwszym z akcesoriów jest grid. Grid ma kształt plastra miodu, ma on różne stopnie gradacji, czyli różne kąty rozproszenia światła. Tutaj mam akurat 30. Im gęstszy jest ten grid, tym ten stopień rozproszenia światła, ten kąt rozproszenia światła jest węższy. Możemy kupić sobie zestaw 5 takich gridów za, nie wiem, około 150 zł i dzięki nim będziemy mogli bardziej kontrolować stopień skupienia światła i też to odcięcie między światłami a cieniami będzie bardziej płynne niż wtedy, kiedy zastosujemy sobie sam klosz. Kształt światła, który będzie wydostawał się przez takiego grida, będzie okrągły. Jeżeli chcemy jednak mieć bardziej kwadratowy kształt światła, możemy zastosować wtedy wrota. To są akurat dosyć tanie, proste wrota. Te wrota nie są jakimś wybitnym przykładem. Mamy tutaj takie zapięcie na drucik, które jest zapięciem dosyć mało pewnym, więc jeżeli będziemy wieszali takie wrota nad czyjąś głową, to warto je zabezpieczyć linką zabezpieczającą. Tutaj też mamy te drzwiczki wykonane tylko i wyłącznie z metalu. Fajnie by było, gdyby były pokryte jakimś flauszem, jakimś takim matowym materiałem, który będzie lepiej pochłaniał światło, żeby te odcięcia były bardziej ostre. I mimo tego, że te wrota nie trzymają się może zbyt dobrze czaszy, to mamy tutaj 2 magnesy i 2 uchwyty, do których możemy włożyć sobie ramkę z filtrem kolorowym. I ta ramka akurat trzyma się bardzo dobrze. Ta ramka akurat przyszła w zestawie, więc było tutaj bodajże 5 przedefiniowanych kolorów. Jeżeli jednak taka folia nam się zniszczy lub będziemy chcieli ją wymienić na inną, na przykład na folię korekcyjną, dyfuzyjną czy w ogóle efektowną, to możemy taką folię wyciąć i przykleić swoją. Oczywiście klosze mają różne kształty. Możemy spotkać na przykład czasze, które są przeznaczone do oświetlenia tła i to są czasze, które są ścięte pod kątem, tak żeby bardziej równo rozprowadzić światło na tło. Ale mamy też czasze, które są tej wielkości. Jest ona bardzo głęboka, dzięki czemu na dużej odległości mocno skupia światło. Tutaj mam oryginalną czaszę z Bowensa, nazywa się ona bodajże Sunbounce i ma ona symulować światło słoneczne. Symulować to słowo klucz w tym zdaniu. I do takiej czaszy też możemy podpiąć grida. Tutaj mam takiego dużego grida. I oczywiście im większa średnica grida, tym grid jest droższy. Ostatnio popularne są tego typu czasze, które mają taką fakturę w środku, która ma bardziej skupiać to światło. Jest ona podobna do czasz stosowanych w lampach ARRI. Takie czasze produkuje Godox czy Nunlight i te czasze mają bardzo skupione światło, czyli dają tak zwanego hotspota, dzięki czemu producenci lamp mogą się pochwalić tym, że ich lampa daje więcej luksów niż lampa konkurencji. A mimo wszystko ta czasza jest bardzo przydatna. Ja takie czasze w 95% przypadków wykorzystuję do świecenia przez ramę dyfuzyjną. Jak wiecie z wcześniejszych odcinków, rama dyfuzyjna ma rozmiar 120 na 120 albo 100 na 100 cm. Jeżeli samą lampę bez żadnego modyfikatora, bez żadnej czaszy przyłożymy do tej lampy, no to będziemy mieć źródło światła, które jest blisko dyfuzji i będzie nierówno oświetlało całą dyfuzję. Jeżeli odsuniemy z kolei lampę daleko od dyfuzji, no to światło będzie świeciło nie tylko na dyfuzję, ale także wszędzie dookoła. Także wtedy zakładamy sobie czaszę. Jeżeli na przykład chcę sobie odsunąć daleko lampę od ramy dyfuzyjnej, po to, żeby mieć bardziej równomiernie oświetloną tą ramę dyfuzyjną, to wtedy właśnie korzystam z takiego klosza, który mi skupi to światło na dużej odległości. A czasem też wykorzystuję taką płytką czaszę, która w mocno ograniczonym stopniu kontroluje to światło, ale jeżeli nie ma miejsca na planie i muszę mieć lampę blisko ramy dyfuzyjnej, to wtedy się przydaje. Czaszę stosuję też wtedy, kiedy potrzebuję bardziej punktowo oświetlić sobie tło. Jeżeli tło mamy daleko poza głębią ostrości, to nie będzie widać ostrego odcięcia światła przy zastosowaniu zwykłej czaszy.
Jeżeli jednak będziemy chcieli to ostre odcięcie troszeczkę Jeżeli będziemy... Mać. Jeżeli to ostre odcięcie światła będzie nam przeszkadzało, możemy na czaszę nakleić folię dyfuzyjną. Dobra, nie oszukujmy się. Czasze, mimo swoich grubesowskich kształtów, nie są jakimś seksownym tematem, ale może kilka z nich dzięki temu odcinkowi zostanie wygrzebanych z czeluści piwnic i zostanie tchnięte w nie nowe życie. Tymczasem zachęcam Was do zostawienia lajka i do zasubskrybowania kanału. Kiedy Gaffer zostanie ministrantem? I'm an Patrick.